No, pozmieniało się ostatnio. Niby hostel, ale pokój dwójka. Stwierdziłam, że skoro wożę ze sobą cały mój dobytek, żeby montować te filmy z drogi, niby minimalizm, ale mam przy sobie wszystko to, co mam. I jest to prawdopodobnie warte więcej niż moja nerka. Tam, gdzie mnie stać, będę sobie wynajmować prywatny pokój. Ale doszła też refleksja, że montowanie filmów z drogi to jest wcale niedobry pomysł. Mimo tego, że być może fajnie się je ogląda, ja montowałam przez ostatnie parę dni. Dzisiaj muszę zagęścić ruchy, bo został mi tylko tydzień tutaj. Więc wczoraj przyjechałam do Biszkeku i dzisiaj wyjeżdżam z Biszkeku. Przejechałam wczoraj przez prawie cały Kirgistan. 12 godzin to zajęło. I była to wyprawa, którą mogę określić jako love-hate relationship. Obfitowała w wiele emocji i doznań. Tych pozytywnych i tych negatywnych. Jechałam z gościem, który bardzo lubił słuchać muzyki. Niestety miał tylko jedną kasetę. Kirgiską klasyczną, jak to on określił. Trafiłam na kraniec Kirgistanu. Nad jeziorem Issyk-Kul odkryłam odciętą od świata wioskę kirgiskich nomadów, którzy jako ostatni żyją jeszcze w jurtach. Aha. To jedna z atrakcji turystycznych Kirgistanu, czyli camping w jurcie. Taka mistyfikacja trochę, ale sympatyczna. Coś jak gdybyśmy my spali w skansenie na przykład. Jurt się już nie buduje, to znaczy prawie w ogóle. Wszyscy są już tutaj pomurowani. Są oczywiście na przykład pasterze, którzy prowadzą taki półnomadyczny styl życia, ale oni zazwyczaj mają też dom, do którego wracają poza sezonem. Czasami się zdarza, aby spali w jurtach, tam w tych górach, ale bardzo dużo widziałam takich blaszanych wagoników. Nie wiem, czy ostrość jest na mnie, czy skradłeś show. Już powiedziałam to, co miałam powiedzieć. No chodź. Chodź się poprzytulamy. Chodź ty. Może kupę zrobić, dobra. Oprowadzę was po tym obozowisku. Nie za wiele jest do pokazywania. Oprócz jurt i ozdób jest bar, który jest teraz chyba zamknięty. Tu się pewnie je, jak jest ciepło. Jest najlepszy piec świata. Umywalki mają ciepłą wodę, także jest super. Mają nawet suszarkę, której można użyć po użyciu prysznica. No i toalety. I tyle. Też się cieszę, że cię widzę. Po prostu jak na kempingu, tylko namiotami są jurty. Dzień dobry. Spanie w jurcie nie jest takie złe. Jest ciepło, mimo tego, że na zewnątrz jest zimno. Wstawili mi tam elektryczny piecyk i dali 3 koce, także dlatego nie mogę na was patrzeć. W każdej podróży przychodzi moment, kiedy wyglądam właśnie tak. Za zimno jest na prysznic, a jest na zewnątrz. Chyba że jest ciepła woda. Zgubiłeś się, stary. Czy możesz wrócić już do siebie, do swojego łóżka? No, proszę bardzo.
Z czym wam się to kojarzy? Zdравствуйте. O, i tyle. Stąd kradnę koce, a tutaj śpię. Woda jest ciepła, ale od łazienki do mojej jurty jest kilkadziesiąt dobrych metrów. A jestem sama w jurcie, więc co tam? Spanie w jurcie, dzień drugi. Godzina 7 rano. Fajnie. Tylko fajnie by było, gdyby pies Burek, którego nazwałam tak na własne potrzeby, nie zrobił w nocy paru rundek dookoła namiotu, szczekając. Znaczy, nie chodziło mu o moją jurtę, tylko jakąś przebieżkę robił po okolicy. Przepraszam, jeszcze śpię. Ale chciałam powiedzieć, że małym koszmarkiem dla mnie jest to, że wczoraj znalazłam kleszcza na sobie, chodzącego mi po policzku, już wgryzającego się w szyję. I go tak strapałam, nie wiedząc, że to on. Jeszcze jedna noc. To już prawie miesiąc i końcówkę sobie zafundowałam. Myślałam, że jak pojadę do najbardziej turystycznego miejsca w Kirgistanie, to będą tutaj wygody. Ale nie. Nie brałam prysznica od 2 dni. Bo jest za zimno, a jest na zewnątrz. Coś, nie mam polotu. Chyba w tym odcinku. Zmęczona bardzo jestem. Być może słońce zaszło dziś odrobinę za wcześnie. Być może wino smakowało odrobinę za kwaśno. Być może ale sobie guza nabiłam. słonej wody łyk nie zasmakował mi. Być może, być może a może tęskno mi. Wysyłam pocztówki do Polski. Tęskno mi. Wysyłam pocztówki do Polski. 5 godzin już tak chodzę i spotkałam tylko jednego człowieka. A może tęskno mi. Wysyłam pocztówki do Polski. Tęskno mi. Wysyłam pocztówki do Polski. Konie kirgiskie, czyli lokalna rasa koni, należą do jednych z najbardziej wytrzymałych na świecie, mimo tego, że nie imponują rozmiarami. Są silne i wytrzymałe i poradzą sobie w każdych warunkach. I na piachu, i na kamieniach, na skałach, w górach, w lasach. Rozmiar to nie wszystko. Niektórzy mówią, że koń to Mercedes Kirgistanu. Ale to zwierzę to dla Kirgizów znacznie więcej niż środek transportu. To największy przyjaciel, najlepszy pracownik, czasami też posiłek. Choć brzmi to źle, koniom w Kirgistanie naprawdę żyje się lepiej niż gdziekolwiek indziej. W Kirgistanie nie ma już koni żyjących na wolności, dzikich koni. Jeden koń kosztuje tutaj $1000, więc nawet gdyby się jakiś ostał, to na pewno szybko znalazłby właściciela. Ale mimo wszystko te konie, które są pod władzą ludzi, żyje im się tutaj naprawdę bardzo dobrze. Wypasane są na łąkach, na polach, na stepach,
w dolinach i możecie zobaczyć całe stada chodzących koni, które wyglądają na wolne. Thank you. Kirgistan jest najlepszy. Dla mnie to jest kraj numer 1. Kilka dni temu zdetronizował z mojej subiektywnej listy z miejsca pierwszego Islandię, która była tam nieruszalna przez 8 lat. Dla mnie, pod moje preferencje, to jest kraj idealny. Ale oczywiście nie dla każdego tak będzie, dlatego że każdy lubi podróżować inaczej. Dla każdego co innego jest wadą i zaletą, dlatego nie będę wam mówić o wadach i zaletach tego kraju, tylko o tym, co tu jest, a czego nie ma. A wy sami ocenicie. Nie ma tutaj dobrych dróg, ciężko się podróżuje po tych wertepach, ale z drugiej strony myślę, że jest to fajne, bo pasuje to do krajobrazu dzikości, takiej nieokiełznanej jeszcze przez człowieka natury. Nie ma tutaj zabytków, nie ma interesujących muzeów, nie ma morza i palm, jeśli ktoś lubi all inclusive, wypoczynek. A co jest w Kirgistanie? Jest przepiękna, fenomenalna, zapierająca dech w piersiach natura. I mimo tego, że zabrzmie bardzo pompatycznie, to powiem, człowiek ma ochotę siąść i zapłakać nad jej pięknem. Krajobraz zmienia się co godzinę jazdy samochodem, pogoda też zmienia się co godzinę jazdy. Jest nieskażona, czyste powietrze, nieokiełznana, dzika i mi tyle wystarczy do szczęścia. W Kirgistanie jest tanio, bardzo tanio. Mój budżet na tę wyprawę wynosił 3,5 tysiąca złotych w porywach do 4. To jest dużo pieniędzy, ale ja tutaj byłam po pierwsze cały miesiąc, po drugie niczego sobie nie odmawiałam, jadłam czasami w dobrych knajpach, musiałam się często szybko przemieszczać i musiałam mieć na przykład prywatnego kierowcę. Po prostu żyłam na poziomie takim jak nigdy chyba w podróży. Oczywiście komfort i luksusy to nie jest mocna strona tego kraju, dlatego nie spałam w hotelach 5-gwiazdkowych, tylko w hostelach, w jurtach, w prywatnych kwaterach, ale zawsze miałam prywatny pokój. Zaryzykuję stwierdzeniem, że jest tutaj bardzo bezpiecznie. Przez cały miesiąc podróżowania samotnego nie miałam ani jednej sytuacji, która była jakaś dziwna, która by mnie zastanowiła. Nie spotkałam żadnego szemranego typa, który by mnie przestraszył. Ja wiem, że być może to jest moje szczęście, ale z tego, co rozmawiałam z innymi podróżnikami, oni również nie mieli żadnych nieprzyjemnych sytuacji. Wiadomo, trzeba zawsze na siebie uważać. Nie bądźmy lekkomyślni, ale na tle innych krajów Kirgistan wypada naprawdę w porządku. Co więcej, powiedziałabym, że turystów się tutaj bardzo lubi i wszyscy starają się pomóc. Globstory Cribs. Witam was w mojej jurcie. To już jest koniec. Byłam w Kirgistanie miesiąc, to jest ostatni odcinek z tej serii. Coś polotu nie mam. Wymęczona jestem. Zobaczcie, jeszcze na koniec, jak to wszystko wyglądało. To kręcenie całe. Rzeczywistość versus Kaja 1-0. O cholerka, co ja zrobiłam? Wait! But I feel gravity is holding me down. It's there for all to see, through dirt and through debris. To zgromadzenie to efekt latania dronem. Хорошо? This way. Habzan? Chodź tutaj, chodź. Chodź, piesku, chodź. We know just where you come from. We keep on falling. We're as lonely as you are. We know just what it feels like. We're counting dollars. We're as lonely as you sterowanie. are. We know just where you come from. We keep on falling. We're as lonely as you are. We know just what it feels like. We're counting dollars. We're as lonely
a million miles to make it all worthwhile. Where can you take me? Where do you want me to be? Inside this carousel, it's either hell or hell, and there's no going back, there's nothing new to see. Ładnie to. We know just where you come from, we keep on falling. We're as lonely as you Can I shoot a little bit from the behind of what you're doing? We know just what it feels like, we're counting dollars. We're as lonely as you are. We're as lonely as you are. We're as lonely as you are.